Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj czwarta część zamykająca historię, czyli Onimusha Dawn of Dreams. Onimusha, która nie posiada numerku i to jest dosyć ważne, ponieważ po części nie należy ona do kolejnej części klasycznej trylogii Onimuszy, którą mogliśmy zapoznać się wcześniej, a powstała jako tytuł, można powiedzieć, osobny, który dzieje się w tym samym uniwersum, ale nie dotyczy do końca tych postaci, które pojawiły się wcześniej. Ogólnie krytycy byli dość zachwyceni tą grą. Niestety ja nie będę dzisiaj już tak pobłażliwy i przyznam, że miałem sporo problemów z tą grą i postaram się dzisiaj je wyciągnąć na światło dzienne, natomiast nadal jest to bardzo fajna część Onimuszy z paroma nowymi patentami w serii, ale nie mogę, w mojej opinii, z całego uniwersum Onimuszy Dawn of Dreams jest częścią najgorszą. W grze wcielamy się w chłopaka, który ma takie dziwne metalowe rogi, nazywa się Soki. Naszym celem zamiast Nobunagi tym razem będzie jakiś gość, który się nazywa Hideyoshi, który ponownie obudził całą te demony Genma i zbiera drzewa wiśniowe, wiśniowe drzewa w całej Japonii. Sama fabuła jest dosyć skomplikowana i powiedzmy gra składa się z 17 chapterów i właściwie przez te 17 chapterów cały czas ta historia ewoluuje. To nie jest tak jak w poprzednich częściach, gdzie mieliśmy zazwyczaj naszym wrogiem był Nobunaga i naszym celem było go pokonanie. Tutaj ta fabuła jest bardziej, nie mogę powiedzieć, że skomplikowana, ale rozwija się na parę jeszcze dodatkowych wątków, także nie będę tutaj spoilerował, kto będzie chciał sobie zagra, natomiast no, ten cały core fabuły, no to właściwie pokonanie tego Hideyoshiego, no i właściwie to wszystko. Nowością w odróżnieniu od poprzedniej trylogii było to, że gra dostała wreszcie uwolnioną kamerę. Gra też jest cała liczona w czasie rzeczywistym. Poprzednia część Demon Siege Onimusha 3 także była liczona w czasie rzeczywistym, ale tam jeszcze kamera była sztywna, to znaczy była ustalana przez producenta, gdzie ona ma być. Natomiast tutaj zdecydowano się wzorem chociażby Resident Evil 4 uwolnić kamerę i można nią swobodnie sterować. Niestety spowodowało to parę problemów, bo PlayStation 2 no nie było jakoś specjalnie mocne, żeby udźwignąć całą tą wizję twórców, więc lokacje, po których się poruszamy, są nawet nie małe, one są mikroskopijne. Są naprawdę malutkie i kolejna lokacja, niewielka lokacja prowadzi do kolejnych drzwi i dopiero dogrywa się kolejna część, tak? Także faktycznie te lokacje tutaj są maluteńkie i to muszę przyznać, że strasznie mi przeszkadzało na samym początku. Kolejnym problemem, który mam z tą grą, wydaje mi się, nie jestem do końca przekonany, a przyznam szczerze, że robiłem jakiś research, ale nigdzie nie mogę znaleźć tej informacji, to, że gra miała o wiele mniejszy budżet. Sama historia powstania gry też wynikła trochę po części z oczekiwań fanów, ponieważ Capcom i twórca serii Keiji Inafune stwierdził, że Onimusha zamknie się na tych trzech częściach, Onimusha 2 i Onimusha 3. Natomiast fani tak bardzo naciskali, żeby stworzyć kolejną część popularnej sagi, że no, Capcom uległ i Keiji Inafune postanowił jednak nie tworzyć gry, która będzie należała do kanonu Onimuszy tej klasycznej, ale stworzyć coś zupełnie innego. W mojej opinii gra, tak jak mówię, wydaje mi się, że miała dość niewielki budżet i starano się to w pewien sposób, tak przynajmniej mi się wydaje, kamuflować. Początek gry jest niezwykle obiecujący. Mamy jakiegoś wielkiego stwora, który po prostu jest wielki jak parę budynków i tam z nim walka i w ogóle walka w mieście z tymi demonami, tak? No wszystko robi wrażenie, ale to wrażenie bardzo szybko pryska już przy drugim poziomie, kiedy nagle się okazuje, że większość czasu spędzimy w niewielkich, zamkniętych pomieszczeniach. Bardzo często został tutaj zastosowany backtracking, który często doprowadza do białej furii. Co prawda jest ten backtracking wymuszony, ale jest też ten backtracking zależny od nas. Zaraz zresztą do tego dojdziemy. Także ten backtracking, a już w mojej opinii gwoździem do trumny było to, że niektóre całe miejscówki w poszczególnych chapterach się powtarzają.
i najbardziej upierdliwa misja jest 2 razy. Najbardziej czasochłonna, upierdliwa i nużąca jest po prostu 2 razy. Także wydaje mi się, że tutaj ten budżet był po prostu mniejszy na to. Zresztą porównując sobie na przykład Dawn of Dreams do Demon Siege, który dział się i w starożytnej, i w tej Japonii feudalnej, i w Paryżu, przypominam, że tam grał Jean Reno, no to widać, jakie tutaj było rozpasanie, tak? Część pierwsza i druga miało fantastyczne tła prerenderowane, które wyglądały po prostu pięknie. Trójka może miała mniej ładne te tła, ale no, nadrabiała tymi 2 światami, a Dawn of Dreams widać, jak bardzo jest taki biedny w porównaniu do pozostałych części i no, wydaje mi się, że to wynika po części z dość niewielkiego, znaczy w porównaniu do poprzednich części, budżetu. Tak jak powiedziałem, uwolniono tą kamerę, dzięki czemu gra jest troszkę bardziej taka, bardziej podchodzi pod taką, można powiedzieć, bijatykę, ponieważ sam core rozgrywki pozostał ten sam, to nadal jest taki trochę Resident Evil z walką na miecze, z tym, że i też rozwiązujemy zagadki, zbieramy roślinki i tak dalej, i tak dalej. Do gry, podobnie jak od części drugiej, dodano przeróżnych naszych partnerów, których możemy w trakcie misji sobie wybierać. I wybór partnera jest o tyle ważny, że każdy z tych naszych partnerów ma inne możliwości. Jest babka, która strzela z pistoletu, jest koleś, który posiada takie specjalne rękawice, które otwierają zamknięte drzwi, jest dziewczyna ninja, która potrafi przecisnąć się przez szczeliny skalne. Każda ma jakieś tam umiejętności i one się w czasie gry przydają, także w trakcie grania trzeba żonglować tymi postaciami, jeżeli chcemy odkryć jakieś tam wszystkie sekrety po drodze i to jest ogólnie spoko, muszę przyznać, bo wprowadziło spore tutaj zróżnicowanie pod kątem rozgrywki i to w mojej opinii to wypada całkiem nieźle. Natomiast słabo wypadają cutscenki. Jak wiecie, oglądaliście moje poprzednie filmy, pierwsza 3 części Onimuszy miały fantastyczne filmy prerenderowane, stworzone przez firmę, która się nazywa Robot. One robiły wrażenie i to od pierwszej części robiło ogromne wrażenie. Natomiast tutaj poza właściwie intrem i outrem nie mamy nic, a pomiędzy misjami mamy prerenderowane sceny, ale na engine z gry, gdzie postacie nawet nie ruszają ustami. Wygląda to bardzo obleśnie, bo one są jeszcze dodatkowo w dosyć niskiej rozdzielczości. Upchane, takie dosyć niefajne te scenki, które bardzo często po prostu irytują podczas oglądania, zamiast jakoś tak cieszyć, co muszę przyznać, że zdarzało mi się podczas poprzednich części Onimuszy dość często. Kolejnym problemem w mojej opinii jest to, że zrezygnowano z chyba takiej najbardziej kultowej postaci Samonosuke Akechi, który był taką postacią, można powiedzieć, wokół której toczyła się cała ta historia, ale tutaj mogę to zrozumieć, ponieważ nie jest to częścią tej klasycznej trylogii. Akcja dzieje się 15 lat po wydarzeniach z części 3, także okej, tutaj mogę to wybaczyć, natomiast twórcy znaczy może inaczej, pierwsze 3 części Onimuszy były dosyć poważne. Wydźwięk był ich dosyć poważny, tam nie było heheszków, nie było śmichów, chichów, była taka dosyć poważna gra i to mi się bardzo podobało, że gracz jest traktowany dorośle. Natomiast z Dawn of Dreams jest ten problem, że twórcy postanowili stworzyć grę troszkę bardziej cool. Więc mamy tutaj głównego bohatera, który rzuca sucharami i zachowuje się jak taki trochę gimbus. Mamy tą dziewczynę ninja, która tak na oko ma ze 12 lat, a jest wyszkoloną morderczynią. Okay. Mamy inne postacie, które są, powiedzmy, wprowadzają jakieś tam rozprężenie i dowcipasy na poziomie Karola z Familiady, także no nie podobało mi się to, no przyznam szczerze, że mi się to nie podobało. Wolałem ten dość mroczny, taki poważny wydźwięk tej pierwszej klasycznej trylogii niż ten taki luzacki, który taki pseudo-luzacki, cool wizerunek, który pojawił się w Dawn of Dreams. No, niestety to też mi nie do końca przypadło do gustu.
Problemem też jest, tutaj oczywiście może to być całkowicie zależne od gracza, natomiast wydaje mi się, że gra jest po prostu za długa. 17 tych chapterów to jest naprawdę długo i tak powiedzmy koło 12 zaczynasz odczuwać potężne znużenie. Powodem znużenia jest to, że plansze czy też chaptery zaczynają wyglądać do siebie niepokojąco podobnie. Gwoździem do trumny, tak jak powiedziałem, jest powtórzenie dokładnie 2 razy tego samego poziomu, który jest najbardziej upierdliwy, co jest w ogóle dla mnie nieporozumieniem. I gra zaczyna po prostu jakoś tak nużyć i wychodzą w mojej opinii te braki w budżecie, gdzie starano się po prostu stworzyć długą grę niskim kosztem, tak? No po prostu, czyli kopiuj wklej, tak? Robimy 2 razy to samo, więc gra będzie 2 razy dłuższa, ale to, że będzie 2 razy to samo, to już nie nasz problem, tak? Niech się gracze męczą. I to jest w mojej opinii też dosyć było kiepskim pomysłem. Jednak samo walka na przykład o Onimuszy wypada dosyć fajnie. Ponownie mamy ten motyw ze zbieraniem tych czerwonych kulek, mamy tam całą masę wyboru broni dla każdej z postaci. Naszych partnerów jest chyba w tym piku, kiedy jest ich najwięcej, chyba 4 albo 5, o ile dobrze pamiętam. I każda z nich ma tonę przeróżnych broni, własne statystyki, także faktycznie tutaj pod tym kątem autorzy nie pokpili sprawy, możemy kupować nowe bronie, wyposażać w jakieś pierścienie, dopakowywać broń, dopakowywać pancerz, dawać upgrade'y tym naszym umiejętnościom, także to ogólnie wszystko fajnie i tego jest naprawdę dużo i samo upgrade'owanie broni nawet sprawia całkiem sporo radochy. Natomiast z drugiej strony tutaj szczęściem, nieszczęściu jest to, że ilość zebranej tej czerwonej magii, czy też tych czerwonych kulek, który służy nam do upgrade'owania broni, jest jedna dla wszystkich postaci. Więc zazwyczaj jest tak, że masz jedną postać, z którą wszędzie chodzisz i ją tam powiedzmy dopakujesz, a cała reszta to lojtasy, które giną od jednego strzału. Bo po prostu nie ma szans, żeby dopakować wszystkie postacie równomiernie. No chyba, żebyś grał w tą grę ze 120 godzin, to może i tak. No i tu jest kolejny problem, bo gra wprowadziła możliwość odwiedzenia wcześniejszych lokacji, co nie jest w sumie złe, ale powiem Wam, że backtracking został niestety pokpiony całkowicie i sytuacja, w której czyścisz jakiś pokój z dość trudnych wrogów, wychodzisz z tego pokoju i potem musisz do niego wrócić i wszyscy się odradzają. I to jest dosyć niestety słabe, muszę przyznać, i no nie podobało mi się to. Ja rozumiem, że tutaj to jest raczej tak, że no wiadomo, że żeby właśnie zdobyć jak najwięcej tej czerwonej kulek, żeby tą broń dopakować, no to musi być więcej tych wrogów, ale można było to rozwiązać jakoś inaczej. Natomiast tutaj źle to zostało zorganizowane i powiem Wam, że kiedy miałem się wrócić i wiedziałem, że znowu respawnują się wrogowie i od nowa będę musiał ich pokonywać, to mnie już krew zalewała w którymś momencie i stawało się to już nieznośnie męczące, niestety. Niemniej, chociaż mocno narzekam na tą grę, tytuł nie jest taki do końca zły. Jest słaby, w mojej opinii to jest taki średniak. 6-7 na 10, przy czym poprzednio Onimuszy dałbym tak gdzieś z 9 na 10, także nie jest to zła gra. Przede wszystkim fajnie wrócić ponownie do tego uniwersum. Ciekawostką jest to, że Capcom zapowiedział wskrzeszenie jednej z już wydawałoby się umarłych marek i jest taka teoria, że może to będzie właśnie kolejna część Onimuszy. Bardzo bym chciał. Natomiast jeszcze jedną rzecz Wam powiem, czyli pokaz, w jaki sposób Capcom ciął koszty. Dość taki tani i niski, ale gra zajmuje jakieś 6 chyba gigabajtów czy 7. Oczywistym jest, że nie mógł się zmieścić na standardowej płycie 4,7 GB. Zazwyczaj tego typu gry, które zajmują ponad tą wartość, były nagrywane na płycie dwuwarstwowej, jak chociażby Forbidden Siren 2, Gran Turismo 3, Yakuza 2. Były nagrane na jednej płycie, ale dwuwarstwowej. 24 godziny na przykład też było na dwuwarstwowej. I okej. Ale Capcom oczywiście nie mógł tak zrobić, więc po prostu nagrał na 2 płytach 4,7, żeby obciąć koszty, bo 2 płyty 4,7 to i tak kosztują mniej niż jedna ta płyta duża.
Niestety muszę przyznać, że jest to był słaby pomysł i wrócił ten temat, który był znany z pierwszego PlayStation, czyli Please Insert Disc 2. Oczywiście zdarzają się gry, które są na 2 i na więcej płytach, ale to wynika z tego, że one są po prostu za duże, że nie ma tak dużej płyty, żeby ją zmieścić. Natomiast tutaj niskie zagranie. Można było zmieścić na jednej płycie i powiedzmy zrezygnować z tego przekładania dysków, ale nie, no tak było po prostu taniej. Chociaż tak o tyle dobrze, że to przełożenie płyty jest tylko jednorazowe, także to jeszcze tak bardzo nie boli. No ale jest, no niestety. Niemniej jednak, tak jak mówię, no, nie jest to zły tytuł, nie jest taka totalnie chała. Natomiast jeżeli przyrównamy faktycznie Dawn of Dreams do pozostałych części Onimuszy, no wypada blado. Widać, że tam po kosztach jechali ostro. Podoba mi się na przykład też to, że mamy mnóstwo przeróżnych bossów, z którymi walczymy w grze. Każdy z bossów ma jakiś pomysł na siebie i wymaga innej taktyki, żeby go pokonać. Niektóre z postaci są mega trudne do pokonania i muszę przyznać, że to jest też pozytywny aspekt, że gra wcale nie jest taka prosta i chyba ze wszystkich części Onimuszy Dawn of Dreams jest tą częścią najtrudniejszą. Jest też grą długą, jej zakończenie zajmie około 40-50 godzin, co na grę typu taki, nazwijmy to, survival horror w feudalnej Japonii, to jest dość dużo. To jest jednak dość spora ilość grania i może dla niektórych być to całkiem pozytywnym aspektem. Natomiast ja uważam, że Onimusha Dawn of Dreams jest częścią zupełnie niepotrzebną. Pomimo tego, że zyskała całkiem dobre oceny w magazynach branżowych, ja niestety nie mogę się z tym zgodzić i grałem w tą Onimuszę niedługo po premierze w 2001 roku chyba, w 2006 roku i muszę przyznać, że już wtedy też mi się nie podobało. Znaczy miałem w pamięci pozostałe części, które były fantastyczne i widziałem, że coś nie do końca tutaj zagrało i całe szczęście ta Onimusza nie dostała numerka, więc nie należy jakby do tej linii czasowej, tej klasycznej Onimuszy i to jest jakby taki troszkę bankart. Ale oczywiście jeżeli chcecie poznać całą historię, no to też musicie zagrać w Dawn of Dreams. Niemniej nie mogę powiedzieć, że polecam. Zostawiam to Wam. Zobaczcie gameplaye u mnie, zastanówcie się, czy Was to interesuje. Jeżeli interesuje Was ogólnie klimat feudalnej Japonii, to nie ma się co zastanawiać. To jest jedna z niewielu gier, które ten klimat w bardzo fajny sposób przenoszą na ekran monitora czy też telewizora, no ale klimat to niestety nie wszystko. Jeżeli jeszcze tutaj taka mała ciekawostka, bo przed tą grą Capcom zrobił Shadow of Rome, które było też w Console Edition i właśnie po Shadow of Rome twórcy zdecydowali, że można przenieść część tej mechaniki Shadow of Rome właśnie na nową Onimuszę i dzięki temu uwolnili tą kamerę. Niestety nie jest to przeniesione te fantastyczne finishery z Shadow of Rome i krwawość i odrąbywanie wszystkich członków, natomiast głównie chodziło o tą kamerę, że ta Shadow of Rome pokazał, że można to zrobić. No. Także zostawiam Was z dylematem, czy zagrać, czy nie. Gra nie jest totalnie zła, nie jest też za dobra, natomiast dla fanów gatunku myślę, że nie trzeba zachęcać, mogę powiedzieć, że pozycja obowiązkowa. Nie trzeba zachęcać. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.